zobaczymy jak to wyjdzie. Ostatnie lata to był cholerny rajd przez ciemny las podczas burz. Zbudowałem coś od podstaw, ale poświęciłem się bez reszty. A teraz przebijam się do mainstreamu. Czy powinienem być twarzą marki, czy twarzą wartości? Czas biegnie nieubłaganie, a ja przecież jestem też ojcem. Jako dojrzały facet coraz lepiej rozumiem, że to co robię niesie też aspekt moralny. Mogę po prostu coś robić albo robiąc to coś powiedzieć. Nie tylko o produktach, ale o ludziach i życiu. Modelarstwo to nie musi być tylko klejenie plastików. To także okazja, aby opowiadać historię. Dziś chcę opowiedzieć właśnie taką historię. O niepohamowanej, nieskrępowanej konsumpcji, pozbawionej refleksji. O tym, jak producenci masowych produktów podporządkowali media, by prać nam mózgi, żeby karmić nas swoim syfem, traktując nas jak ludzkie świnie, zamieniając przy tym świat w wielki śmietnik. Witajcie w nowym odcinku Modelers World TV Modelersi. Po tym jakże dramatycznym wstępie spuśćmy na chwilę trochę powietrza, ale tylko trochę, bo temat, który dziś poruszymy, wciąż jest poważny. Dziś pokażę Wam pierwszy fragment większej diory, zapowiedź czegoś totalnie odjechanego. Pracy w klimacie filmów Tima Burtona, może Czarnego Lustra, albo może nawet 7, gdzie grzechy główne stają się pierwszoplanowym graczem. Pokażemy, jak łatwo zamienić człowieka w świnię. Mam zamiar zrzucić z barków brzemię poprawności politycznej i zrobić coś w krzywym zwierciadle, ale jednocześnie z przesłaniem. Bo widzicie, żyjemy w czasach niepohamowanej konsumpcji. Szybkie jedzenie, szybka rozrywka, kolorowe banery na każdym kroku. Wielkie korporacje zrobią wszystko, żebyśmy się w tym zatracili. Żebyśmy żyli dla szybkiej nagrody. Uzależnili się od wygody i od przyjemności. Jak najczęściej i jak najprościej. Coraz bardziej promuje się lenistwo, nieumiarkowanie, kult otyłości i odpuszczania sobie. A my, modelarze, siedząc godzinami nad stołem, jesteśmy na to szczególnie narażeni. Sam się na tym przejechałem. Przez ostatnie lata pracowałem po kilkanaście godzin dziennie. Bez przerwy. Niby po to, żeby coś osiągnąć, prawda? W końcu oglądasz mnie teraz, a moje produkty sprzedają się na cały świat. Ale z faceta, który kiedyś trenował i codziennie dbał o siebie, zrobił się wrak zdrowotny ścigany przez kardiologa. Fast foody, cukier, zero ruchu, czuła się tylko chwilowa dopamina, żeby pobudzić ośrodek nagrody. Ostatni rok to była ciężka praca nad sobą, żeby ten stan odwrócić. I mam pewną refleksję. Drugą skrajnością wobec pracoholizmu jest nieumiarkowane lenistwo. Ale mimo wszystko mianownik jest ten sam. Styl życia oparty na szybkich zastrzykach dopaminy i zaniedbywaniu zdrowia. Podczas gdy pod nami już ostrzy kosę kostucha. Dlatego ten projekt to jest coś więcej dla mnie niż kolejny model tygrysa. Trochę przerysowany, trochę groteskowy, ale zdecydowanie najbardziej odjechany projekt w moim modelarskim życiu. Lecimy? W tym odcinku buduję z balsy dom dla świniowskich. Półotwartą scenę opowieści, jakby teatralną. Starą, zdezelowaną stodołę, ponurą i klimatyczną. Do malowania desek używam farb Nature Acrylics. To dopiero początek gamy. Razem stworzymy coś większego. Na razie mam kilka podstawowych kolorów do drewna, dobranych tak, by z 5 barw móc uzyskać dowolny styl i odcień.
By odwzorować stare, wypłowiałe drewno, wypalone słońcem i nadgryzione czasem, zaczynam od czerni jako bazy, blendując na niej ciemny brąz. Inspirację biorę ze zdjęć, zapomnianych przez czas i ludzi konstrukcji. Chcę, by ta chatka wyglądała jak fragment filmowej scenografii. Miejsce, które już samo w sobie opowiada jakąś historię. Farby Nature Acrylics wyróżnia niezwykle cienki film. Nie zalewają detali, a kolory łączą się płynnie. Nie trzeba ich rozcieńczać. Wykorzystując ten fakt, rozjaśniam krawędzie średnim brązem oraz ciepłą bielą. Każdą deskę maluję trochę inaczej, aby uzyskać przekonującą różnorodność, jak w naturze. Światłoodporność farb sięga nawet 100 lat. To zabezpieczy ten projekt na wieki. Tak, by opowiadał swoją historię jeszcze długo po nas. To jak widzicie turbo prosty, ale naprawdę realistyczny sposób na drewno w skali. Możecie go wykorzystać także przy innych pomysłach, na przykład w trakcie budowy skrzyń do ciężarówek w 3/5, gdy plastikowe drewno się po całości. Deski gotowe, farba sucha, czas więc złożyć ten domek w całość. Byle tylko nie runął jak w tej bajce o 3 świnkach. Kleję wszystko zwykłym klejem stolarskim. Zostawiam trochę luzu, bo to stara rudera, a nie apartament. Dbam, by deska przy desce nie były do siebie podobne. Dachówki są drukowane w 3D. Projekt dostępny na Kulc przygotował mój kumpel Patryk. Nasza znajomość to dowód, jak hobby potrafi łączyć ludzi. Od lat wspólnie jeździmy na festiwale i konkursy w kraju i za granicą. Ostatnio pomyślałem, by uchwycić kilka scen z jednego z naszych wyjazdów. Idealnie uzupełnią kolejny odcinek. Jeśli nie chcesz przegapić tej historii, zasubskrybuj kanał. Dołącz do nas i przeżyj ją razem z nami. A może udostępnić ten film dalej? Pomóż mi szerzyć to szlachetne hobby. Niedokładne odtłuszczenie przed malowaniem to najczęstsza przyczyna późniejszych problemów z farbą. Warto to zrobić porządnie, ale przede wszystkim mądrze. Degreaser ma dużo większą moc niż woda z mydłem i wysycha w kilka sekund. Bez ryzyka, że jakaś kropla wody zrobi Ci niespodziankę przy malowaniu aerografem. Dachówki. Zaczynam od podkładu Surfacer 1500. Szary bazowy, ciemniejszy niż zwykle, moduluje bielą, żeby nadać jej więcej życia. Rozjaśniam krawędzie, żeby każda płytka łapała światło inaczej. Żeby nic nie było równe ani oczywiste. Chcę, żeby powierzchnia oddychała, aby była lekko wypłowiała, pełna zmiennych odcieni, bez płaskich, martwych pól. Na tym etapie warto lekko przesadzić z kontrastem. Weathering i tak go przytłumi i złagodzi, ale nie zawsze i nie wszędzie. Zanim przejdziemy do dalszych efektów, pogadajmy chwilę o łoszach. Na filmie tego jeszcze nie zobaczycie, ale nasze łosze przeszły spory upgrade. W momencie nagrywania materiału używałem jeszcze poprzedniej wersji, a szkoda, bo zmiany są konkretne. To jest jeden z naszych flagowców, bardzo ceniony przez Was produkt. Mnóstwo razy słyszałem na targach: to najlepszy łoż jaki miałem, wykaszacie konkurencję, ale to nie znaczy, że nie dało się go jeszcze dopieścić. Opakowania. Wracamy do klasyki.
Na chwilę próbowaliśmy z PET i to był błąd. Teraz jest brązowe szkło, nie tylko bardziej eleganckie, ale też chroni przed UV. W środku też sporo się zmieniło. Nowa wersja została wzbogacona o dodatkowe składniki zabezpieczające przed utlenianiem, także efekt może stać na półce latami i wciąż będzie świetny do użycia. To nadal produkt oparty na oleju, więc pamiętajcie, po dłuższym postoju nie tylko potrząsamy, ale rozcieramy pędzlem pigment w butelce. To robi różnicę. Nowość to także pędzelek w zakrętce. Wiadomo, nie zastąpi waszego markowego, wypasionego Rafaela, ale w wielu przypadkach pozwala oszczędzić czas, chemię do mycia i własne pieniądze. Pędzle. Dla niektórych to będzie zupełnie wystarczający pędzel do bazowej pracy. Oil Wash z Modelers to coś więcej niż tylko wash. Służy do wielu efektów. Dodaliśmy dodatkowe składniki matujące. Poprawiliśmy też teksturę, teraz wash jest jeszcze bardziej aksamitny, ale najciekawsza zmiana to tak zwany czas otwarty. Nawet suchy już wash da się jeszcze rozcierać, nawet po kilku dniach. Daje to ogromne możliwości tworzenia efektów typu zaciegi, smugi, skumulowany brud. Kolory, baza i delikatność, tutaj się nic nie zmieniło. Wciąż jest to wash z najwyższej półki, idealny do użycia, łatwiejszy w użyciu niż błotniste emalie. Po prostu dopracowaliśmy to, co i tak działało dobrze. Wiem, brzmi to jak marketing, ale sprawdźcie głosy użytkowników. Opinie o Modelers World od youtuberów jak Scalehanger, Night Shift, Alex Modeling, Bieber Hunter Models, Cold Demons.pl i od doświadczonych modelarzy startujących w konkursach czy piszących do magazynów. Kilka cytatów i linki do filmów znajdziecie na stronie www, sekcja o nas, albo na stronie głównej modelersworld.eu. Albo najlepiej, wiecie co? Zróbcie własny research. Zajrzyjcie na grupy modelarskie na Facebooku, zapytajcie ludzi, może ktoś z was korzystał z naszych waszy. Dajcie znać, co ustaliliście. Dobra, czas sprawdzić, jak to działa w praktyce. Zaczynamy pracę z oil washem na starych dachówkach domów świniowskich. Zobaczcie, jak delikatnie można kontrolować efekt i jak ważne są warstwy. Nakładam pierwszą warstwę Moldy Green. W przeciwieństwie do emali, tutaj mamy dużą kontrolę. To jeden z tych etapów, gdzie modelarstwo staje się naprawdę relaksujące. Wash jest delikatny i intuicyjny. Łatwo go kontrolować, a nawet całkiem zetrzeć, także z matowych powierzchni. Pracując z oil washami budujesz efekt stopniowo, aż osiągniesz rezultat, który Ci odpowiada. Kolor Light Mouse Green kładę punktowo. Całość komponuje się płynnie dzięki długiemu czasowi otwartemu. Tego samego zestawu waszy używam też na deskowaniu stodoły, głównie od spodu. Wspomniałem wcześniej, że dobrą praktyką jest, aby różnicować jednolite powierzchnie, ale warto zachować spójność w doborze kolorów, przynajmniej w pewnym zakresie. Dobrze jest też stosować minimum 2, a najlepiej 3 lub 4 odcienie waszy na jeden model. Bogactwo efektów dodaje realizmu, a wasze są podstawowym środkiem imitującym zabrudzenia, naloty i zacieki, które występują praktycznie zawsze i na wszystkim, co nie jest nowe. Otrzymałem upominek od jednego z patronów, Michała. Wspierał mnie praktycznie od początku, jeszcze za czasów prowadzenia bloga. Niby drobiazg, ale takie rzeczy budują motywację, by dalej tworzyć. Dzięki, Michał, i dzięki wszystkim, którzy wspierają mnie jako patroni. Weathering washem to moment, kiedy przenosimy ciężar pracy z merytoryki na artystyczną, kreatywną stronę szali. Zależało mi, żeby to drewno wyglądało na przeżarte wilgocią, duszne, niemal zatęchłe. Stodoła Świniowskich ma być przesiąknięta klimatem całej sceny. Brudna, zaniedbana, ale jednocześnie groteskowo kolorowa.
Na tym etapie to już nie jest kwestia odzwierciedlania czegokolwiek. To bardziej interpretacja. Patrzę, jak osiada łoż, jak się rozchodzi, jak zmienia klimat całości. Chcę, aby nie tylko zobaczyć efekt, ale go poczuć. Pracuję wyobraźnią, a ta porusza ręką. Skoro jesteśmy już przy poruszaniu zmysłów, chcę Wam opowiedzieć coś więcej o przekazie i symbolice, którą mam w głowie, żebyście wiedzieli, co tak naprawdę chodzi mi po głowie. Kim są świniowscy, dlaczego w ogóle świnie, czy kogoś obrażam? Nie szydzę z otyłości. Wręcz przeciwnie, od momentu, gdy zacząłem pracę nad tą dioramą, do chwili, gdy patrzysz na mnie teraz w ekran, schudłem 25 kg. Może nie widać, ale serio. Więc wrzućmy na luz i dystans do siebie nawzajem. W popkulturze świnia to symbol obżarstwa, lenistwa, ale ma też w sobie coś takiego ludzkiego. Zwierzak trochę symboliczny, a trochę dramatyczny. I właśnie dlatego tak dobrze nadawał się do tej historii. A skąd pomysł na świnię i toaletę? To zaczęło się przypadkiem. Na jednym z dużych festiwali modelarskich w 2023 roku miałem swoje stoisko. Jak to bywa, po całym dniu chodzenia po giełdzie sam coś kupisz. No i trafiłem na stoisko EMP 3D. Genialna firma z ogromną ofertą 3D printów. Czego tam nie było? Skrzynki, karabiny, amunicja, jedzenie. A ja kupiłem kibel i 2 świnie. W tamtym czasie, chwilę po wybuchu wojny na Ukrainie, miałem w głowie pewną koncepcję prześmiewczej dioramy. Rosyjski transporter wojskowy, który wiezie wyszabrowaną z zajmowanych terenów toaletę i świniaka. Pamiętacie takie zdjęcie z internetu BRDM-a z pralką na dachu? Coś w ten deseń. Wracałem z chłopakami Mateuszem Mateą i Tomkiem Rojkiem, pozdro chłopaki, i w aucie wyjąłem te modele z kieszeni. Jak to bywa po całym weekendzie z chłopami na hotelu, w głowie same głupoty. Więc wymyślam scenę. Świnia wymiotuje do kibla. Przecież obżarła się jak świnia. I wtedy mi oświeciło, a co jakbym wrzucił coś tak obcesowego do YouTube'a? Zasięgi by poleciały w kosmos. I tak oto pomysł się materializuje. Choć mocno ewoluował i dojrzał, faktem jest, że jestem przekonany, że ta diorama zapadnie w pamięć. Diorama będzie pełna śmieci, ale też rzeczy symbolicznych. Nieumiarkowanie w konsumpcji, karmienie głowy durną rozrywką, reklamy słodkich napojów, wszystko to przerysowane i absurdalne, ale z jednym celem. Ma dawać do myślenia. W tym odcinku zobaczycie tylko fragment tej wizji. Potraktujcie to jako zapowiedź czegoś większego. Jeśli chcecie zobaczyć rozwinięcie pomysłu, włączcie powiadomienia o nowych filmach zaraz obok przycisku subskrybuj kanał. A teraz wracamy na blat. Dachówki mają już kolor, mają łoż, ale chciałbym, żeby dach aż tętnił klimatem. Na starych betonowych dachówkach często pojawiają się glony, mchy i inne rzeczy, które przyciągają masę robaków. Do wykonania tego efektu użyłem posypki, przyklejając ją na Solution Fluid. To bardzo wszechstronny roztwór polimerowy, świetny do tworzenia efektów z pigmentów i posypek. Wiąże materiał w zależności od sposobu aplikacji, dając zróżnicowane efekty. W filmie widzicie końcowy efekt, ale podejść miałem kilka. O tych eksperymentach więcej pisałem na Patreonie. Co jakiś czas wracałem do tej powierzchni, bo nie dawała mi spokoju, dodając luźniejszą warstwę tej samej posypki. Tym razem z pigment fixerem, który jeszcze wtedy testowałem.
Na koniec, żeby uniknąć monotonii, dołożyłem miejscowo plamy używając wcześniejszych washów. Finalny efekt osiągnąłem klasycznym splashem z washa Black Brown. Jest takie niezbyt grzeczne powiedzenie o rudych dziewczynach. Gdy dach zardzewiały, to piwnica na pewno wilgotna. Załóżmy więc, że jest odwrotnie, że zieleń na dachu oznacza, że w piwnicy jest wyjątkowo sucho. Wróćmy więc do pigmentów i zajmijmy się ponownie ścianami naszego domku. Na początek pigment Black Mold, grzybiczny brud, choć nazwa może być myląca. Świetnie sprawdza się zarówno do brudzenia architektury, jak i baza pod błoto. Pomyślałem, że fajnie by tu pasowały jakieś pajęcze nici w tego typu budynku. Rozciągając niteczki z polimerowych klejów, dość łatwo można to zrobić. Trochę zabawy i szybko załapiecie co i jak. Wnętrzu doda charakteru spora ilość zakurzeń. Jeśli chodzi o pigmenty, projektując je przyjąłem założenie, że muszą to być naprawdę skomplikowane mieszanki wyłącznie naturalnych, mineralnych pigmentów najwyższej jakości. Dzięki temu tony kolorystyczne, nawet w ramach jednego pigmentu, przenikają się wzajemnie. Tworzą szeroką rozpiętość tonalną, nawet na prostym efekcie zakurzenia. Tu nie potrzeba więcej słów, obraz powie wszystko. W międzyczasie dotarła paczka od Hobby Zone, więc mała aktualizacja warsztatu. Nowy setup przestrzeni roboczej. To właśnie tak będziecie oglądać modele w kolejnych filmach ze studia. Przyznam szczerze, że ciemne, mroczne kadry miały swój klimat, ale z perspektywy czasu wydają mi się trochę przytłaczające. Chcę pokazywać moje projekty i modele w różnych warunkach oświetleniowych, także przy świetle dziennym. Dlatego odsłaniam dla Was okno i od kolejnych filmów przychodzę z nową jakością, lepszym wyglądem szczegółów i jeszcze lepszymi ujęciami. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, najlepiej zasubskrybuj kanał, albo po prostu daj lajka czy komentarz, żeby YouTube wiedział, że lubisz moje filmy. Jeśli jeszcze nie znasz, Patreon to po prostu strona i aplikacja, gdzie twórcy dzielą się dodatkowymi treściami ze swoimi społecznościami. W moim przypadku większość postów na Patreonie jest darmowa. Wystarczy się zalogować i dołączyć, żeby je czytać, bez żadnej płatnej subskrypcji. Poziom płatny jest dla chętnych, dla tych, którzy chcą zobaczyć projekty w ekstremalnych detalach. Takie, które właśnie widzicie na ekranie, uchwycone w obiektywie makro. A tak wygląda aplikacja Patreona. Bycie w naszym kameralnym gronie daje dostęp do dodatkowej wiedzy o modelarstwie i pozwala śledzić projekty, zanim trafią na YouTube. Linki znajdziesz w opisie filmu lub w przypiętym komentarzu. Wiecie, modelersi? Jest jeszcze jedna możliwość, jak możecie wesprzeć moje studio i to z wielką korzyścią dla siebie. Sprawdźcie sobie coś naprawdę dobrej jakości. To mój sklep, a w zasadzie nasza manufaktura, wyspecjalizowana w wąskim, ale dopracowanym asortymencie. Bez pośredników, bez sklepowych narzutek. Sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio, dlatego udało nam się wynegocjować tanie koszty wysyłki dla Polski, Europy i świata. Sklep działa w 3 językach, w kilku walutach. Macie też pełne wsparcie, pytania, doradztwo, obsługę po zakupie, bez nagabywania i bez spławiania. Wszystko, co tam znajdziecie, powstało w moim warsztacie albo przy współpracy z top modelarzami, których poznałem na przestrzeni lat. Nie chodzi o to, żeby mieć najwięcej produktów na świecie. Chodzi o to, żeby mieć rzeczy, które naprawdę robią robotę. Więc jeśli szukasz czegoś, co będzie pracować razem z Tobą, a nie przeciwko Tobie, to zapraszam.
Może znajdziesz tam coś, co odblokuje Ci nowe pomysły i wesprze Twoje kreatywne podejście do budowy modeli. Odwiedź sklep z linku w komentarzu po obejrzeniu filmu do końca, bo jest coś, co jeszcze dla Was przygotowałem. Dobra modelersi, to na dziś już tyle. Ale pamiętajcie, że to dopiero pierwszy akt tej historii. W kolejnym odcinku weźmiemy się za umeblowanie domu państwa Świniowskich. Będzie mnóstwo syfu, pełno śmieci, porozrzucanego żarcia po kątach i wreszcie zobaczycie, po co mi była ta czaszka. Szykujcie się na obrazek, który niejednemu może podnieść ciśnienie bardziej niż fast food z podwójnym serem i sosem czosnkowym. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda życie na skraju, nie przegapcie kolejnego odcinka. Zasubskrybujcie kanał, włączcie powiadomienia, a może jeszcze udostępnijcie. Ale zostańcie, bo mamy dla Was mały bonus. Kilka zakulisowych scenek z pewnych targów. Gwarantuję, że takich rzeczy na oficjalnych wystawach raczej nie zobaczycie. No to modelersi, gotowi na szybki rzut oka na efekty dzisiejszej pracy? Bez komentarza, za to z kilkoma zajawkami, co czeka Was w finalnej, drugiej części tego projektu. Jeśli masz pomysł, co dokładnie wydarzy się na scenie na dioramie, spróbuj odgadnąć w komentarzu. Pobawmy się. Siemanko, polecamy produkty. To jest tak, jak ci zrobi, jak ci pomocny to będzie, to jak najbardziej. No i właśnie, Ja właśnie. robię, wszystko I wszystko. I nie musisz być trzeźwy, nie? kurwa, to ja nie widziałem. On to już jest gwiazdą. Ty, ale wyglądałem jakbym kurwa zapakowany, bo masz taki telefon chyba z powiększaniem kurde mięśni, nie? A, bo ty nagrany jesteś. Dobrze, że żona tego nie wiedziała, bo będzie zazdrosna. Jest legenda polskiej sceny modelarskiej. Witajcie, nazywam się Wojciech Kuba. Korzystając z okazji chciałem wszystkim polecić produkty firmy Modellers World, które ja osobiście używam do swojej pracy od praktycznie początku istnienia firmy. Asortyment jest bardzo szeroki, więc każdy dla siebie coś znajdzie, typu pancerniacy, typu letnicy, więc ja serdecznie zapraszam do zakupu u Michała. Dzięki bardzo. Będzie teraz jest dobrze.